Przyznajmy to otwarcie. Jordania nie jest krajem, który kojarzy się z turystycznym kierunkiem. Czy ten kraj w ogóle jest w stanie cokolwiek zaoferować przeciętnemu turyście, takim jak my? Zobaczcie na stolicę kraju. Amman nazywany jest, no właśnie, raczej średnia wizytówka miejsca, które ma nas przywitać i zaznajomić z tamtejszą kulturą. Co jednak skłoniło nas, żeby mimo to się tam udać? Jacy są ludzie z kraju przy granicy z Izraelem? I czy w ogóle jest co tam robić przez 5 dni? Sprawdźmy to. Dawaj, teraz wam zrobię. Co wy z tymi pasami macie? No kurczę, tak w środku jest ciężko. Tak? Ojej. Już. Co wy robicie? Przecież ja nie będę wam zdjęć robił. Samuel, gdzie lecimy? Poza Unią Europejską, jak się pewnie domyślacie. Jak to? Dzisiejszy kurs to miasto Amman w Jordanii. I co tam będziemy robić? Zwiedzać, eksplorować cały kraj. Od stolicy, która jest bardziej przy granicy z Arabią Saudyjską. No proszę, czyli się przygotowałeś do wycieczki. Plus minus. Coś nie coś wiesz. I tak oto wylądowaliśmy w stolicy kraju, Ammanie, zamieszkałem przez ponad 2 miliony osób. Po ogarnięciu lokalnej waluty i internetu zajęliśmy się załatwianiem samochodu na wynajem. I heard that driving in Amman is horrible. Yeah, it's horrible. It's terrible. You going out to Amman? Yeah. Today. Today. Only for today. What's your hotel name and address? It's hard to tell because The name is Arabic? no. We booked a hostel in a booking, Ah, okay. so it's. I can show you later. It's not in the city center. Not in the city. No. By the way, Yeah. if you want to go to the downtown Yeah. Roman Theater, if your hotel is close by there, you go walking because Yeah. not easy to find a place to park your car in Okay, the okay, downtown. okay. Mostly they give you a traffic fine. Jak pierwsza ocena Jordanii? Pychota. Ale nie Jest bardzo dużo brudu, ale ogólnie bardzo ładnie. Okej, Szymon. Czyli jak w Szczecinie, dużo brudu i ładnie. Ale nie, tak poza tym to Nie, bardzo, serio. bardzo klimatycznie, bardzo ciepło w porównaniu do Szczecina. A co pijecie? Liptonka tropikalnego. Takich smaków chyba Po nie ma. arabsku napisane. Samuel, jak oceniasz pierwsze wrażenia? Mało bezpańskich psów, jestem zaskoczony, bo myślałem, że wszędzie będą latać, jak to w takich miejscach. No generalnie ciepło, tak jak się spodziewaliśmy. No brudno, wiadomo, kurzu dużo, ale no jak najbardziej pozytywnie. Teraz jedziemy do miasta, zobaczymy, co będzie dalej. High five! Szukram! Znajdujemy się w amfiteatrze rzymskim, który jest datowany na kilka tysięcy lat przed naszą erą, albo naszej ery. Widzimy tutaj wspaniałe dzieło architektury. Tutaj kiedyś odbywały się różne wydarzenia sportowe.
Co mogę więcej powiedzieć? Jest to jedna z najważniejszych atrakcji w Ammanie, więc myślę, że resztę mojego czasu antenowego można poświęcić na to, żeby pokazać, jak ładnie to wygląda. Czytałem też, że mógł pomieścić około 6000 osób. 6000 miejsc tu jest. No, z tej strony wygląda niepozornie, się wydaje, ale podejrzewam, że z góry też jest zupełnie inna perspektywa i Na pewno. już będzie widać ten ogrom. Where are you going now? No? You must Our car. our car. Yeah, Exactly. can I help you? No. This is a drink of Pepsi. A drink. Darek, gdzie zmierzamy teraz? Idziemy na mecz pierwszej ligi No, jordańskiej. no. Jak się nazywa ten mecz? Przypomnijcie. Właśnie, kto tam gra w ogóle? Dzisiaj Al-Ali podejmuje Al-Hussein. To będzie bardzo niewyrównany mecz, przynajmniej wszystko na to wskazuje, bo Al-Ali zajmuje zaszczytne 9. miejsce na 10, a Al-Hussein tak, a Al-Hussein ma 3. miejsce. A gdzie będziemy ten mecz oglądać? Tabela nie kłamie, mecz będziemy oglądać na tym pięknym obiekcie. stadionie. Jej, Amman International. to jest Narodowy Stadion Jordanii. Tak jest. Tutaj też mecze Cały 6000. Czyli możliwe, że tutaj Cristiano Ronaldo kiedyś przyjechał. Bardzo możliwe, bardzo niewykluczone. O, Niestety muszę to zdementować. Jordania nigdy w historii nie grała w meczu z Portugalią. Musimy się dowiedzieć, gdzie zakupić bilet no właśnie. i w jakiej będzie cenie. Zatem sprawdźmy zaraz. Okazało się to bardzo proste. Wystarczyło podejść pod stadion, zagadać przypadkowych kibiców, którzy pomogli nam ogarnąć bilet przez stronę. Co ciekawe, byli to kibice gości, bo kibiców gospodarzy nie było praktycznie wcale. No a sam bilet kosztował 3,5 dinara, czyli jakoś 18 zł. Samuel, jak oceniasz spotkanie dzisiejsze? Pierwsza połowa, jedna z najgorszych, jakie oglądałem w tym roku. Totalnie nic się nie działo. Druga połowa za to świetna. Jedna z lepszych, jakie widziałem. Bardzo dużo się działo. Brama dobra, nie? Na 1-1. 1-0 było dla gospodarzy, potem goście wyrównali. Bardzo ładna bramka. I w ostatniej minucie na 2-1. 6 minut doliczył. I Chyba 99. w 99 strzelił i wszyscy przybiegli. Zresztą tutaj macie zrzutki, jak to wyglądało. No i zrobiliśmy sobie tutaj jeszcze takie fajne zdjęcia, jak widać. No pięknie było, piękny mecz, piękne widowisko. To pokazuje, że świat piłki nożnej wywołuje wielkie emocje na całym świecie, prawda, Szymonie? Dokładnie tak. Z piłką nożną jest jakby miłością, że raz wyjdzie, raz nie wyjdzie, ale cały czas warto się starać. Dzisiejszy mecz pokazał, To prawda. że jeśli mocno się starasz, to sky is the limit i nawet w 99 i 40 sekundzie można strzelić bramkę, nawet jak jest doliczone 6 minut. Dokładnie. Wydaje się, że już przegrałeś, ale starasz się i walczysz do końca, to nagle może zostać zwycięstwo. Mówisz o miłości czy o życiu? Czy o piłce? Po dzisiejszym meczu. A. Gdzie jedziemy? Wyruszamy w podróż nad Morze Martwe. Zajmie nam to około godzinkę tam z lekkim hakiem, bo wiadomo jak tutaj ruch. Będziemy się tak unosić, tak jak na przykład Robert Makłowicz. Ale dobrze. Czy też inni znani ludzie, którzy byli nad Morzem Martwym. No ale zanim nad morze, no to wypadałoby coś jeszcze zjeść. Zatem wybraliśmy się jeszcze
No, chicken. Okej. Okay? Thank you. Thank you. Dostałem właśnie darmową pizzę, bo pan nam dał do spróbowania. Poprosiliśmy o menu, ale menu nie było, więc dostaliśmy pizzę do zjedzenia. Druga, jaką dostaliśmy, to była pizza z kurczakiem, ale że ja nie jem kurczaka, to dostałem z serem. No i super. What's your name? Szymon. Szymon. Rafał. 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 Yes. Ja. Daria. Samuel. Samuel. Samuelito. Muad. It's what's your name? Muad. Mal. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet all. Very, very tasty kitchen here. Yeah. Welcome to Jordan. You visited Jordan The first time. first time? Yeah. Welcome. In Amman, first or Aqaba? Patra? Today we will go to the Dead Sea, Let's see. Okay. and after this to seems like area of Very Petra. good. Yeah. Welcome. 24 hours. Open. Okay. I will remember that. Dostaliśmy kolejną nagrodę. Powiedział, że to malutki gifcik dla nas. Jeden. To myślę. Aha. I proszę bardzo. Bardzo ciekawe, że taka słodycz pokazuje taką słodycz w kartonie. To prawda. Jest podwójna słodycz. Będzie filmik do ludzi. Nie mówić takich rzeczy. Dobra, trochę podjedliśmy, no to teraz pora popływać. Wzięliśmy jeszcze trochę na wynos, bo jak mówi stare polskie porzekadło, woda wyciąga. When I look at you, I couldn't see myself passing through your room. I know I needed help when you Czym się charakteryzuje Morze Martwe? Tak jak tu możesz nawet dać kamerą w dół. Mamy takie bryłki wielkie soli. Jest bardzo słone. Stoimy na nie kamieniu, to nie jest kamień, tylko sól w ogóle. Co ciekawe. Kamień właśnie, to jest sól. O, proszę bardzo. To wszystko jest sól. O, dobra. No nieźle. Twarda jest dość twarda. No i zobaczymy czy to prawda, to się ucznie. Powiem tak. Aura jest lekko niesprzyjająca, biorąc pod uwagę, że bardzo mocno wieje. Proszę kamerować falę. Już widzę. Ciężko będzie się utrzymać, biorąc pod uwagę, że najlepiej jest nie moczyć głowy. Hubert Makowicz również powiedział, dlaczego może to się okazać morze martwe, bo jeśli położymy się na brzuchu, to możemy też umrzeć. Bo nie możemy się obrócić, powiedzmy, nie dlatego, że będzie nam smutno na przykład. Tak. Ta woda jest tak zasolona, że niezwykle jest się w niej trudno odwrócić, więc nie zaleca się pływania na brzuchu. Już parę osób w ten sposób się utopiło. To raczej jolo, wchodzimy, co? Tak jest. Staje! Rafał delikatnie wpadł Jest! i niestety tak ała, do kolana jest uwalony. Tak jest. A to najmniej do wody lepiej. Ale chcemy Rafała pokazać. Ojej, Muchy siadają od razu. Już gnije powoli. u mnie też coś tutaj. Warto było. Warto, no. Warto było, niczego nie żałuję. Tak jest. Tak. Kochani, przed nami kolejna przygoda. Będziemy chodzić po kanionie. To się nazywa canyoning. Dlaczego tak się nazywa? Can joinik, czy możesz dołączyć? No tak, I can join. So what of you, the faithful few, should take them all, go Tak jest, siła! So tell your family and friends, we'll keep it plain, never again.
Piękny, piękny. Ja chcę. Ten dzień był dla nas bardzo napięty. Dlatego nic dziwnego, że poczuliśmy głód. A że do miejsca docelowego jeszcze trochę, no to nie pozostało nic innego niż zatrzymać się na pierwszym lepszym przystanku i skorzystać z dobrodziejstw, które przygotował Mal. Do tubylców widok 4 gringos rozstawiających kolejne kartony z pizzą musiał wydawać się dość irracjonalny. Dlatego nie dziwię się tym wszystkim spojrzeniom, które czuliśmy na swoim ciele. Przed nami jednak kawałek trasy, dlatego nie było czasu na nic bardziej dystyngowanego. W drogę. Raz, dwa, trzy. Ale nie patrz tutaj się, tylko To będzie w filmie. patrz jak Samuel. Darek, jak oceniasz atrakcję dzisiejszą? Było cudownie, chciałam tutaj wrócić jak najszybciej. Jak to tak najszybciej? Byłeś przed chwilą. Przejść jeszcze raz przez wodospad. A co Ci się najbardziej podobało na tym wodospadzie? Adrenalina. Adrenalina? Super, tak. Generalnie to, że mogłem podejść za wodospad, mogłem sobie wyjść za ten wodospad, skoczyć sobie w niego, tu nurt popchnął, także bardzo fajnie się bawiłem. Fajne były też drabinki, po których się wchodziło, woda na ciebie leciała z góry i musiałeś sobie tam poradzić między tym wszystkim. Jordania jest naprawdę pięknym miejscem, że na tyle pięknym, że zastanawiam się, czy nie rzucić wszystkiego i wyjechać tutaj, choćby hodować kozy. O, wszystkiego, dosłownie wszystkiego? I wszystkich. Z Darią będziemy hodować kozy właśnie. tutaj. Jak tam dzisiejszy ten nocleg nasz? Tak jak powiedziałem wcześniej, będę wrzucał wszystko i będę tutaj hodował kozy. To mam przyjemność pokazać teraz mój pierwszy obiekt, w którym Tak? będę przebywał. Dobrze, mogę wejść do środka? Zapraszam. Tutaj mamy mikrokawalerkę, kafelki podłogowe, które jeszcze nie są położone. Coś na wzór szaletu, jeszcze pierwszego, więc to jest też jeszcze przed robotą. Czy piękne mieszkanie? Dziękuję. Ja bym chciał wynająć je. Tutaj można sobie co? 3000 plus A opłaty. gdzie toaleta? Proszę bardzo, tu jest szalet. Jest. Można zobaczyć. Tutaj mamy jeszcze wentylację zamontowaną, proszę bardzo. Jest, coś tam się dzieje. Dobra, pośmialiśmy się, pożartowaliśmy, to najwyższa pora pozwiedzać coś poważnego. Docieramy do Wadi Musa, położonego przy największej atrakcji Jordanii, jednego z 7 cudów świata, Petrze. Jest to miejsce tak duże, że niektórzy zwiedzający Petrę poświęcają na nią 2 do nawet 3 dni. Ponieważ jednak nasz timeplan był bardzo napięty, zdecydowaliśmy się poświęcić Petrze jeden wyczerpujący dzień. Kiedy dotarliśmy do miejsca noclegowego, nasz host wyjaśnił nam, jakie są możliwe opcje zwiedzania. Hello, how are you? My name is Mohammed. I want to explain now about Petra City, how you can visit Petra for one day. You have two options about that, okay? The first option, you can start from visitor center till a monastery is the last place inside Petra City. You need a 4-hour walk one way, okay? And you want back 4 hours, total like 8 hours, okay? You have 800 steps to well up if you come from Qasr al-Banat here to the monastery, okay? 800 steps to well up. Bilety na Petrę można kupić na 2 sposoby. Jedna to standardowe kupno biletu przy wejściu i kosztuje ona 50 dinarów. My jednak zdecydowaliśmy się na tak zwany Jordan Pass, czyli specjalny bilet wstępu połączony z wizą i darmowym wejściem do około 40 miejsc w Jordanii, m.in. wspomnianym wcześniej amfiteatrem, i to wszystko kosztuje 70 dinarów. Opłacało się to dużo bardziej niż kupno wizy i biletu osobno.
Mohamed objaśnił nam też, że jeżeli nie chcemy wracać na pieszo, to w cenie biletu istnieje też darmowy powrót busem. You can see the main places inside Petra City. Yeah. But if you want to finish everything, you need the 4 days really. Okay, to finish everything. But this is the many places or the many trail. You can use it to the monastery and back to Qasr al-Banat. Take a shuttle bus for free back to Visitor Center. It's not need back by walk. Mohamed przedstawił też nam drugą opcję, czyli po prostu zaczęcie od końca i przejście Petry w jedną stronę. Which one you recommend more? First time. Okay. For you all? First option. First option. No, first time in Petra. Yeah. Okay, I prefer. If you want to interested to visit, I prefer first option. I prefer that, and for me, is the best part in Petra and the close for my heart. It's from Treasury and Seek. This is amazing, really. And already it's a beautiful city, but this is it's a different place, different to thinking, because the canyon is you walk between the mountain. When you finish the first look of the Treasury, it's like I don't know. Today we did canyon, by the way. Where? Wadi Al Mujib. It's similar, but this is different because no water, just only walk, and you can walk by down. Okay. Okay. Yeah, but when you back, you will back by up. So first option is about 6 hours, right? 8. Maximum 6 hours. 6 hours. No, because I took 8 hours if you want to go from Visitor Center to Monastery and back by walk. Okay. But you will go to here and back to here and use the shuttle. Back to Visitor Center. Or maybe 8 hours. No, please. No. If you can see, I want to tell you something. Maybe we want to go on foot. Take your time. Yeah. Yes, enjoy for your trip as you like. Yeah. But I talk is you are tired or something happened with you. Yeah. Okay. At least I want to give you what you can. Advice is there. Take your time. Enjoy. This is your time. The first time. Not every day to come to Petra, and not every year to come here to see everything. Yeah. Take it your time. You have only one day. I know. I think you will to enjoy there. Którą na 8 mamy? 13:12 jakże. 7 za 5. Zdrówko jest wspaniałe. Dość wcześnie jesteśmy. Do najbardziej znanego tutaj miejsca, a mianowicie Petra. Co to za Petra? Słynne miasto. Jakaś dziewczynka? Słynne miasto w skale. Coś się zgadza z dziewczynką, a mianowicie jest piękna. O! Piękne słowa. It's so beautiful. Tak po angielsku powiem. Stoi chłop i patrzy. Co tutaj widzimy? Dziękujemy za ekspertyzę. Mamy tutaj piękną panoramę na bardzo dużo formacji skalnych. Możemy zobaczyć również dużo punktów do sprzedaży różnych pamiątek. Dlaczego Petra jest taka rozbudowana? Jak to się stało? Jak to się stało? Tak. To jest bardzo dobre pytanie, na które nie odpowiem. Aczkolwiek możemy napawać się widokami, które są zaprezentowane na przykład po mojej lewej stronie amfiteatr. No bardzo piękny, proszę zrobić zbliżenie. Dobrze, już robię. Dobra, panowie się już zapoznali. Tutaj znają wszelkie fakty, także samochętnie jest w stanie powiedzieć, co tu się dzieje. Miasto Petra jest takie rozbudowane, gdyż leżało przy ważnym szlaku handlowym. Tutaj było takie przecięcie tych wszystkich szlaków. Było dlatego ważne strategicznie. Mieszkało tu około 30 000 osób. Ekstra, a kto to wybudował w ogóle? No ludzie, no. Niestety znowu musimy zajrzeć. Dobra, cięcie. I co, już wiecie? Miasto jest wykute w skale, ale dla Petra po grecku oznacza skałę. Nie pytałem o to. Pytałem, kto to wybudował. Dobra, to ja wiem. Jordańczycy. No nie, nieprawda. Grecy. Tak, nieprawda. Aczkolwiek dziękujemy panu specjaliście tutaj za ekspertyzę. Nabatejczycy wybudowali tutaj te piękne obiekty, które mamy okazję podziwiać. Nabatejczycy to ludzie, którzy zamieszkali te okolice.
To kto to? No, to ludzie po prostu. Ludzie. No. No i wybudowali to między III wiekiem przed naszą erą do I wieku przed naszej ery i tutaj zamieszkali i gromadzili swoje bogactwa. Dziękujemy, panie Makłowicz. This is my work. I work some postcard. Are you not too young to work? What? Are you not too young to work? No, it's okay. Okay. When I'm small kids, we work here. Okay. Yes. Welcome to Petra. Thank you. How long are you here? From Every day. How long are you work here? we go to school. But after the school, I come and Petra here. Okay. And in the 10 o'clock, we come here and work. And 3 o'clock, 3:30 Let's make a selfie with we you. go home. Okay. You're from Spain, yeah? No, from Poland. Poland. Yes. Poland. Welcome, Poland. Thank you. How old are you? You are 10. You can say something to the camera. Thank you. Czy kiedy ta Petra powstała? A Petra wcześniejsza, 400 przed naszą erą. To jest pierwsza dewastacja Petry przez trzęsienie ziemi. A. Earthquake. I co, oni to odbudowywali? To najładniejsze? Niektóre rzeczy się zawaliły, a niektóre zostały. No tu ta oś się zaczyna od 400 before Christ. No. Także, no i była pod wodaniem Grecji właśnie, jak już Aleksander zmarł i ci jego dowódcy, 4 zostali. To co jest opisane w proroctwach Daniela. Tak? Czyli raz, 2, 3 trzęsienia ziemi były tutaj. I tu jeszcze Obelix siedzi. Tu? Asterix. Tak. Site of the entrance. A, że strzegły wejścia, tak? Nie wiem. Bo w site of the No entrance. może być, może być. Że 2 lwy strzegły wejścia, dlatego to się nazywa jakaś lwowska. Jesteśmy w Lwowie generalnie. I'm actually one of the Bedouin who live in the caves. Okay. We comes and we live in the caves, and actually it's simple life. You know, by the way we find the happiness and the relax inside it. It's something nice and something worth it. It's something unique life. Yeah, definitely, for sure. It's really nice and unique way of life. So you live in the cave whole year? It's all my life. Really? Yes. So where you eat or something else? You know, we have all things. It's as a house, but it's caved. It's Okay. Right. Edukacja w Jordanii to jest przedszkole, maksymalnie 2 lata. Potem jest wykształcenie obowiązkowe podstawowe, 10 lat, od 6 do 16 roku życia, a później jest edukacja średnia, 2 lata. Ale pytanie, czy są obowiązkowe na przykład chodzenie do szkoły? No bo oni sobie, te dzieciaki sobie chodziły po tych górach, miały tam po 10 lat i przecież nikt nie patrzy, czy chyba, że są wakacje, no ale... Jest obowiązkowe, ale do pewnego etapu. Po ukończeniu szkoły podstawowej, 10 klas, uczniowie mogą, ale nie muszą kontynuować nauki. Sobota z drugiej strony dzisiaj była. Jest. A, no właśnie. Racja. Może dlatego nie poszli do szkoły, bo jest sobota. Ale my mądrzy jesteśmy, ty. Szymon, jak oceniasz kierowanie w Jordanii? Kierowanie Jordanii w Jordanii. Jest wymagające i to bardzo. I to lekko mówiąc. Czego wymaga? Czego wymaga stałego skupienia i dużo wyrozumiałości do innych uczestników ruchu. Albo do tego, co właśnie mijamy. Tak. Czyli hopki. Co, randomowe miejsca zawierają hopki i one są tak wysokie, albo tak raz wysokie, raz niskie. O, właśnie teraz. Że nigdy nie wiadomo, kiedy one będą. Dlatego bardzo trzeba uważać, jak się kieruje i to jest chyba największe zagrożenie. Nie ma oznakowania żadnego, nie ma żadnego podświetlenia, żadnych informacji dodatkowych. Po prostu jest hałda z asfaltu. No i albo się wbijesz w nią, albo nie wbijesz. I Dokładnie. A drugie największe zagrożenie to jest jazda w stolicy, bo tam każdy jeździ jak chce i ta jazda jest tragiczna.
Następny przystanek. Pustynia Wadi Rum. Aby na nią dotrzeć, musieliśmy zatrzymać nasz samochód na zajeździe u naszego hosta, a następnie przesiąść się do jego pick-upa. Droga do naszego domu wiedzie przez pustynię, więc przejażdżka Toyotą Hilux była jedyną możliwą opcją dotarcia. Przy okazji dowiedzieliśmy się, jak się jeździ po pustyni w nocy. Jedzę się. Tu się oswoję z kamerą. Dzień dobry. Tak. 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 Let's go. Photograph? No, videograph. Videograph. Video. Videograph. Yeah, movies. ميجانا ويا ميجانا ويا ميجانا حي الزمان اللي جمعنا Byliśmy wczoraj w tamtym kierunku się przejść. Szliśmy sobie przez pustynię wczoraj. Szliśmy, było naprawdę bardzo fajnie, ale później spędziliśmy bardzo fajną noc. Poglądaliśmy gwiazdę, jak twoje siły. Siły są ogromne, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo wbrew pozorom im mniej śpimy, tym więcej mamy energii, bo napędzamy się tym, co zobaczymy. Im mniej snu, tym więcej zobaczymy, a im więcej zobaczymy, tym więcej energii. وعلى دلعونا الهوى الشمالي غير اللون هوى الشمالي هب رماني خلاني احبك يا سمار اللون يا طير الطاير في الجو العالي. How is the view? Wow, beautiful, wonderful. Now we'll go to the next stop. Okay. It has canyon and has some old inscription. Okay. To show you. Great. يلا على دلعونا الهوى الشمالي غير Behind you there has mountain goat. There's wild animal in the mountain. احبك يا سمار اللون. Wspaniałe jest to, że można po prostu nawet to pod ręką poczuć, jak to jest wykute i tak dalej, zrobione. Można tego sobie dotknąć. Jedno z takich przemyśleń, jakie miałem na skalę, było to, że ta podróż do Jordanii, w ogóle cała Jordania przewyższyła moje oczekiwania. Jest niesamowite, co tutaj się dzieje. My nie mamy, no to już mówiliśmy wcześniej, że nie mamy czasu, chwili, żeby odpocząć, ale to wszystko, co tutaj robimy, to jest na takim niesamowitym poziomie. W sensie, że no nigdzie więcej nie spotkasz takiego widoku jak tutaj, nie? I to w każdym miejscu, gdzie jesteśmy. To jest fajne, odkrywanie nowych kultur. Fajnie jest, no właśnie, fajnie jest zobaczyć. No. U nas Zobaczyć, jest tak, jak no, ludzie jest żyją tak. i wtedy ty też potrafisz dostrzec to, jak ty żyjesz tak naprawdę, co nie? To jest mega fajne. No jedziesz sobie do kraju, gdzie jest brud, smród na ulicach No. i tak dalej, a ludzie są z wielkim sercem. Tak, Po prostu dokładnie. widzisz zupełnie coś innego niż u nas. Wszyscy otwarci gadają. No a teraz właśnie, no, Marnują czasu my się na zamykamy social media. osiedla, kamery wszędzie montujemy i tak dalej, boimy się, a tutaj no, on chatę zostawił otwartą i No, on nie ma z tym naprawdę, problemu, nie bo wie, że nic się nie stanie. No problem. Take your time. No hurry. No worry, no hurry, no chicken to carry. Myślę, że tam można i tam jeszcze można gdzieś. No właśnie spróbować, myślę o tym. O, ciężko będzie zejść. Tak? Nie widać go nawet. Nie. No i tak sobie podróżowaliśmy od miejsca do miejsca, od skały do skały, ale że to całodniowa wycieczka, to trzeba było też znaleźć czas na jedzenie. Na pustyni próżno szukać restauracji, bo jest to obszar chroniony, znajdujący się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Trzeba było więc poradzić sobie w inny sposób. My English, I didn't study in school. But I your Polish is perfect my excellent. English from tourist. Amigo, your Polish is excellent. Spoko, siema. Siema? Dobra. Your Polish language is excellent. Ah. Dobra herbata? Dobra. Herbata dobra. Herbata. Bardzo dobra. Bardzo dobra.
Next time when you come, I will speak Fluent. Polish very well. Right. It was recorded, so you have to keep your promise. Ah. So your parents live here on this desert, your grandparents, etc., etc., etc. Yeah. Hot. Looks yummy. The women first. Of course. Hummus, aubergine, tuna, cheese. Feta cheese. Enjoy your meal. Thank you. So you can do the tuna mix or tuna with hummus mix. Okay, so I can mix all of this. Yeah. Okay. Thank you. That's new bread. Thank you. Today made it. It's tasty well with cheese and tuna. Jest pyszne, ponieważ w dużej mierze składa się z mięsa mielonego, które jest bardzo delikatne, ale najwięcej jest tutaj pomidorów, które są bardzo świeże, bardzo soczyste, no i bardzo słodkie. No kuchnia jest lekko pikantna, nie za pikantna. Są papryczki, pepperoni i to one dają całą pikantność. Nie trzeba dawać więcej przypraw oprócz soli i pieprzu, więc to jest na pewno ważne. Te smaki są zbalansowane, więc bardzo polecam. من وين تعرفني؟ من وين؟ روح يا ابويا كذاب، هذا له حساد، لا حبيبي مش عايز اصحاب، لا تجيلي في سناب، بلوك ديليت واسكر الباب من غير اسباب، روح يا ابويا كذاب. Na 3, co ty robisz? Poziomka z tyłu, żeby on schodził. من وين تعرفني؟ روح يا ابويا كذاب، هذا له حساد، لا حبيبي مش عايز اصحاب، لا تجيلي في سناب، بلوك ديليت واسكر الباب من غير اسباب، روح يا ابويا كذاب. كانوا ينادونا بالقاب، حين يريدوا يكونوا اصحاب، حين يعاملوني ارباب. 4K vision بس. Nie, no nie da jak, nie ma jak. أكيد من القرى طول عمري في عذاب، قاعد في الرصيف بس طموحي في السحاب، احذروا من أنا يابا، يغدروا فيك في غيابهم، قول لي عليهم ولا داهم. Sami! Sami, jalla! Coś poszło, no. Trochę lepiej, trzeba wyżej. روح يا ابويا كذاب، هذا له حساد، لا حبيبي مش عايز اصحاب، لا تجيلي في سناب، بلوك ديليت واسكر الباب من غير اسباب، روح يا ابويا كذاب. Jakie to pomarańczowe skarpety. Pokaż skietę. Proszę bardzo. To było bardzo strategiczne podejście, żeby zabrać białe skarpety na... No ale jakby zabrał czarny, to by cię grzały te skiety. To jest 1000 IQ. Ostatni przystanek przed powrotem do naszego obozu to okoliczna atrakcja turystyczna. Taka skała z dziurą, zresztą nie ta, tylko no właśnie ta. No ale najlepsze jest to, że można na nią wejść, to let's go, wchodzimy. Na pożegnanie z pustyną kulturą pozostał nam ostatni nomen omen smaczek. Mohamed zaznajomił nas ze sposobem przyrządzania grilla po beduińsku. Zarb, bo tak nazywają go lokalsi, większość czasu spędza pod ziemią. W jakim celu? Proszę słuchać. First we make a big hole inside of the sand and then we do the fire. When the fire almost die without smoking, we put the chicken and the vegetables and the rice. We don't put any water on the rice because it's coming all from the vegetables and the chicken as well.
The chicken was alive when you were putting it? Exactly. So be ready. If the chicken's still alive, you will run away after. So now our chef, Muhammad, he will show us how it's look like. Hello, chef. If dinner 50-50, we cook Muhammad here. So first we have the chicken, in the middle we have the vegetables, and on the last we have the rice. Yeah. Okay. Good night. O, mój chce jeszcze to podgryźć trochę. Co się będzie przejmował. I okej. Caballo. Mój głodny jesteś. Co? Sir, I have a question. All of them are male. Boys. Boys? Yes. Okay. Nie wiem, not strong. Hej. No i tak właśnie wyglądało nasze pożegnanie z Wadi Rum. Wielbłądy wyprowadziły nas na skraj pustyni, a na pożegnanie Mohamed pozwolił nam się jeszcze karnąć swoją furką i porobił kilka popisowych numerów. Cel marzenia, atak życia. Teraz uśmiechnij się. Cali w piasku. Nasza podróż powoli zmierzała ku końcowi, ale musieliśmy odhaczyć jeszcze jeden historycznie istotny punkt na mapie Jordanii. Tak, z tego szczytu Mojżesz oglądał ziemię obiecaną, która została obiecana, po czym umarł. I to jest ten szczyt, który możemy teraz zobaczyć. Warto przystanąć na chwilę, zawiesić oko i pokontemplować. Co zrobimy i my? Gdzie byliśmy dzisiaj przed Górą Nebo? Jest Morze Martwe i obok jest tak odcięte ziemią kawałek, można powiedzieć. Jest woda, ale woda ma inny kolor. Nie ma takiego jak Morze Martwe, tylko ma kolor fioletowy. Pytam dlaczego? Dokładnie. Mianowicie, Ja pytam dlaczego. Żyją tam drobnoustroje, które nie rusza ich w ogóle ta sól z Morza Martwego, nie podlegają zasoleniu. No i przez to, że one mogą tam funkcjonować normalnie, ta woda po prostu się barwi. Panowie i panie, ostatni dzień. I co? Smutno nam czy nie smutno? Z jednej strony smutno, ale z drugiej strony radość, bo udało się zobaczyć 120% w czasie przewidzianym. Tak. Więc udało się zrobić wszystko, a nawet więcej. Jest zmęczenie, ale jest bardzo duże również zadowolenie. Czyli odpowiedź na pytanie z tytułu filmu, czy warto jest dojechać do Jordanii w 5 dni brzmi: Często byłem w różnych miejscach, gdzie ludzie byli jakby otwarci, bo są mili i tak dalej, ale tutaj widać, że to jest ich natura, że oni Tak. są takimi ludźmi po prostu, a nie dlatego, żeby nam dobrze się... Że turysta, no. Że oni do siebie też są tacy. To leży w ich naturze. Jordania zrobiła na nas ogromne wrażenie. Dlatego jeśli ktoś kiedyś zaproponuje Ci 5-dniowy wyjazd, to bardzo ważne, żebyś odpowiedział: tak. Ciekawe. Jak najbardziej. Słucham? Takim przewodnikiem jak Lesejt jak najbardziej. O, strzeliście? O. Dajcie Instagrama. Tak, Lepcej jaki? Dydy. I jaki jeszcze? No Cigano podłoga 8-8, wiadomo. Oj, tak. Jeszcze nie zareklamowałeś ani razu w tym filmie Cygano 88. Właśnie musimy zrobić vlog sponsorowany. Właśnie. Użytkownik po mojej prawicy posiada konto na Instagramie. Cigano podłoga 88 na Instagramie. Lajki mile widziane, followy też. I o tym nie mówiłem, ale na zakończenie trzeba powiedzieć. Dziękujemy. Cigano podłoga 88. Portal Instagram. On nigdy nie kłamie, tak coś. Nigdy nie skrzywdziłem Rafała. Zgadza się. Winny Rafałowi coś. O, właśnie, ile? Kończymy. Co, dotarłeś aż tak daleko? Mordeczko. Bardzo się cieszę. Jeżeli
Masz jakieś pytania dotyczące lotu, organizacji albo czegokolwiek, to nie wahaj się zostawić komentarz. Zostaw też lajka, żeby dać mi zasięg i no i co tam, subskrypcję, no bo niebawem wlatują kolejne filmy z kolejnych wyjazdów, także widzimy się. Elo!